Cześć, witam Was Energik. Przepraszam za moje nieogolenie, ale też potrzebuję jeszcze do roli coś nagrać i niestety zaraz jest mi niezbędny. Witam Was w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj mam grę, z którą prawdopodobnie większość z Was nigdy się nie zetknęła. Prawdopodobnie większość z Was nawet nigdy o niej nie słyszała. Jest to Urban Runner. Wydana przez Sierra, ale stworzona przez jedno z moich ulubionych studiów deweloperskich, mianowicie Cocktail Vision, które wcześniej mogliście oglądać 3 ich gry, mianowicie trylogię Goblinsów, i zdecydowali się wydać właśnie coś takiego jak Urban Runner. Będę mówił Urban, wiesz, że powiem Arban czy jakoś, ale będę mówił Urban. Słuchajcie, w latach 90. wiele gier miało przyklejoną plakietkę film interaktywny, chociaż często wiele z tych gier nie było filmem interaktywnym. I tak przykładowo Wing Commander, który miał filmy z aktorami, nie był filmem interaktywnym, ponieważ nie był. Samej definicji filmu interaktywnego to nie był film interaktywny. Tak jak i wiele gier przygodowych, nie były one filmami interaktywnymi, ponieważ film interaktywny to taki, gdzie oglądamy film i mamy wpływ na dalszą część fabuły. Bardziej filmem interaktywnym były według mnie gry z serii American Laser Games, takie jak na przykład Mad Dog McCree, Who Shot Johnny Rock czy Crime Patrol, które były filmem i które oferowały pewną dozę dowolności, w jaki sposób ma historia się kończyć. Jeżeli myślę o filmie interaktywnym z lat 90., to najlepszym przykładem takiego filmu interaktywnego jest właśnie gra Urban Runner. I chyba, tak jak patrzę dzisiaj z perspektywy czasu, jedyny taki tytuł, który starał się być prawdziwym filmem interaktywnym. Wcześniej tytuł nosił nazwę Lost in Town, co miało w pewien sposób nawiązywać do wcześniejszej gry Cocktail Vision, mianowicie Lost in Time. I chociaż obydwie gry nie łączy absolutnie nic, Lost in Time też w pewien sposób był filmem interaktywnym. Była to jedna z pierwszych gier, która łączyła grafikę generowaną w 3D z zdjęciami czy też z animacjami aktorów. Warto wspomnieć, że Lost in Time wyszło na dyskietkach. To nie były jeszcze czasy CD i na dyskietkach były właśnie już zamieszczone takie króciutkie filmy pokazujące, co dana postać na przykład robi. Czyli na przykład podnosi przedmiot, otwiera szafkę i tak dalej, i tak dalej. I rozwinięcie tego pomysłu znalazło się w grze Urban Runner. W grze wcielamy się w amerykańskiego dziennikarza, który prowadzi dochodzenie w Paryżu na temat jakiegoś lorda narkotykowego. Ze sprawą związani są też politycy. Poznajemy go w momencie, kiedy w saunie znajduje trupa osoby, z którą miał się spotkać, i omyłkowo zostaje wzięty za mordercę. Od teraz musi uciekać nie tylko przed bandziurami, ale też przed policją. W grze pomaga mu Ada, która jest byłą kochanką tego narkotykowego lorda. Sama gra jest typową przygodówką, jednakże ze sporym naciskiem na właśnie ten film interaktywny. Wiele elementów, które w tej grze się znalazły, zostało rozwinięte wiele lat później, na przykład w serialu 24 godziny. O co chodzi? Mianowicie w trakcie gry mamy możliwość, na przykład robimy coś na czas i mamy w rogu malutki filmik, który pokazuje, co na przykład robi ścigający nas zabójca, czyli w którym miejscu aktualnie się znajduje, gdzie się przemieszcza. Czyli mamy jakby taki dual screen. Z jednej strony my akcję widzimy w trakcie gry, widzimy z oczu, oczywiście na scenkach przerywnikowych akcja przeskakuje na kamerę trzecioosobową, aczkolwiek też często jest dużo filmów pokazywanych z perspektywy pierwszej osoby. I wtedy mamy oczywiście możliwość zareagowania w zależności od tego, co dany przeciwnik, czy też na samym początku morderca robi. Muszę przyznać, że ten pomysł był bardzo fajny i to było coś takiego nowatorskiego. Później w podobny sposób zostało to ujęte w grze Fahrenheit, gdzie też mieliśmy ekran podzielony na pół. Jeżeli pamiętacie pierwszą scenę, gdy główny bohater znajduje trupa w łazience, też mieliśmy taką scenę, gdzie ekran się dzielił na pół i widzieliśmy policjanta, który idzie w stronę tej łazienki i musieliśmy zareagować. Tutaj jest w podobny sposób to stworzone, aczkolwiek wcześniej, i dodatkowo oczywiście wszystko jest okraszone filmami. Cała gra praktycznie składa się z samych filmów.
bardzo niewielki promil grafiki generowanej komputerowo, jest tego naprawdę mało i większość czasu spędzamy oglądając film. I to jest właśnie taki film interaktywny. Jeżeli gdzieś przechodzimy, mamy płynne przejście, które pokazuje nam, jak bohater się przemieszcza. Jeżeli nawet obracamy głowę z lewej w prawą, nawet wtedy włącza się animacja, która pokazuje, że bohater rusza głową w drugą stronę i kamera oczywiście płynnie przeskakuje na to miejsce. Gra w latach 90. była dosyć w zalewie tych różnych filmów i gier interaktywnych nie miała pozytywnych recenzji, ponieważ z racji tego, że było to troszkę jak z Beyond Two Souls, znaczy Beyond Dwie Dusze. Więcej w tym filmu niż gry. Czy tak naprawdę Urban Runner to nadal gra, czy już bardziej taki film? Fakt faktem, no są rzeczy, które musimy używać, czyli zbierać przedmioty, używać przedmioty. Jest parę zagadek logicznych, musimy łączyć fakty. To jest też dosyć znamienne dla tytułu, że oprócz zbierania samych przedmiotów musimy też kojarzyć fakty, aby jakąś zagadkę rozwiązać. Muszę przyznać, że to mi bardzo przypadło do gustu i dzisiaj, co prawda oglądając tą grę, grając w nią, nie mogłem powstrzymać się do śmiechu, jak źle jest zagrana. Jednakże całości złego aktorstwa dopełnia dziwny sposób autorów, którzy na przykład jak goni głównego bohatera morderca, to jak jest pokazany, jest zbliżenie na jego twarz, to nie to, że on po prostu stoi i na przykład się rozgląda, tylko musieli dodać jakieś nerwowe chrząknięcia typu Wygląda to naprawdę zabawnie i muszę przyznać, że psuje cały klimat. Niemniej jednak w mojej ocenie na tle innych filmów interaktywnych na tle innych gier, które chciały być filmami interaktywnymi, gra nie wypada tak źle. Jednak druga sprawa jest taka, że gra jest strasznie krótka. Przypominam, że w latach 90., a gra jest z roku 96, nie było jeszcze DivXów. To był spory problem, dlatego autorzy, i w tym wypadku Cocktail Vision, korzystali z własnych kodeków wideo, aby skompresować obraz. I o ile, co jest dosyć dzisiaj niespotykane, gra była w rozdzielczości 640x480 i filmy były wyświetlane bez przeplotu, to niestety przełożyło się na to, że pomimo, że gra jest na 4 płytach, jest ona dosyć krótka. Nie znaczy, że jest prosta, bo w paru miejscach można się zaciąć, no ale ogólnie jest grą dosyć krótką. Warto zauważyć też fakt, że w grze dosyć często się ginie. Wiele rzeczy musimy wykonać na czas, jednak jest to uwarunkowane jakby samą ideą tej gry, która ma po prostu być takim thrillerem pompującym adrenalinę. Czyli jeżeli widzimy, że goni nas na przykład morderca, no to oczywiście musimy szybko zareagować, aby coś zrobić. Odnośnie samego filmu interaktywnego chciałbym jeszcze wspomnieć jedną scenę, która jest taka znamienna dla tej gry. Mianowicie wyobraźcie sobie taką sytuację, że wpadacie do pokoju, w pokoju jest jakiś zambruder, który chce Was zastrzelić i rozmawia przez telefon. Teraz macie parę możliwości do wyboru. Nie tylko jedna możliwość do wyboru, która prowadzi do pozytywnego rozwiązania akcji, ale wiele możliwości, z których jedna co prawda pozwala wygrać, ale inne prowadzą do śmierci głównego bohatera, ale są one nagrane w postaci filmów. To nie jest tak, że albo zrobicie coś dobrze, albo źle. Tych wyborów zazwyczaj jest parę i nie każdy prowadzi do dobrego zakończenia. I to mi się podobało. I to jest właśnie idea filmu interaktywnego. Nie jak na przykład w produkcjach BioWare z serii Mass Effect, gdzie masz do wyboru A lub B, ale masz tutaj tych wyborów więcej. Czasami są 3, czasami 4, ale tych wyborów jest oczywiście więcej. Niewiele momentów jest w grze, takich momentów jest w grze, gdzie mamy tych wyborów dużo, ale są one i muszę przyznać, że one całkiem ciekawie wyglądają. Aczkolwiek, tak jak mówię, tylko jeden z tych elementów prowadzi do dobrego rozwiązania, resztę oczywiście kończy się zgonem, ale coś takiego jest umieszczone. Słuchajcie, edycja, którą widzicie, jest edycją premierową. Mamy jeszcze zapakowaną w folii. Pojawiły się zarzuty, że tak naprawdę ja te gry przed tworzeniem odcinka foliuję specjalnie, żeby, nie wiem, się lansować. Słuchajcie, jakbym chciał się wylansować i robić takie po prostu zabawy, ja 30-paroletni facet, by mi na tym zależało, to na pewno nie ofoliowywałbym gier typu Urban Runner, ale ofoliowałbym, nie wiem, Maniac Mansion, czy jakieś Sam & Max, czy jakieś inne, czy Neverhood, tytuły, które są naprawdę znaczące. Niemniej jednak wyjaśnię Wam, dlaczego mam te tytuły niektóre
nierozpakowane, ponieważ niektóre z tytułów wymieniam się z ludźmi za gry, którzy kolekcjonują gry nierozpakowane. To jest największy hardcore w kolekcjonowaniu big boxów, ponieważ zbierają gry, które nie są jeszcze rozpakowane. I często mają na przykład po 2 egzemplarze i ja się z nimi wtedy wymieniam. No i dostaję oczywiście zapakowane i w tym wypadku gra jest oryginalnie zapakowana. Mam jeszcze tutaj kod kreskowy na dole naklejony i nie foliuję sam tych filmów, nie jestem oszołomem. Dobra, słuchajcie, i dla dzisiaj przed Wami oczywiście zrobimy unboxing. Co ciekawe, gry mam 2 kopie. Jedną mam premierową, drugą mam z serii Sierra Originals. Nie chcę mi się jej wyjmować, gdzieś tam ją mam w pudełku. No ale oczywiście najwięcej warta jest ta gra w nierozpakowanym pudełku. Jeszcze mam taką ciekawostkę powiem, ponieważ szukałem informacji na temat samego developingu gry na Wikipedii i niestety na Wikipedii pojawiła się informacja, że bardzo niewiele recenzji tej gry się pojawiło, co jest dosyć dziwne, bo w latach 90. przypominam sobie, że pojawiła się recenzja w Secret Service i pojawiła się w Top Secrecie, a dzisiaj ta gra jest całkowicie zapomniana i wątpię, żeby ktokolwiek z Was w nią kiedykolwiek grał albo kiedykolwiek o niej słyszał. No dobra, nie truję, otwieramy. Oczywiście zerwę folię. Ktoś pisał, żeby pokazywać, jak zrywam folię. Dobra, pokazuję, jak zrywam folię. Sam jestem ciekawy, co jest w środku. Jeżeli jest to, co myślę, to bardzo fajnie. Jeżeli nie, to powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy fajnej związanej z edycją premierową Urban Runner. Okay. Otwórzmy sobie to pudełko. W środku mamy standardowe takie białe opakowanie. O, już widzę, że mi się tutaj karta wysunęła. No właśnie, jednak edycja jest zwykła. I to, co Wam jeszcze powiem, ponieważ gra Urban Runner pojawiła się też w edycji kolekcjonerskiej. W latach 90. było to bardzo niespotykane, żeby gra wychodziła w edycji kolekcjonerskiej. Edycja kolekcjonerska różniła się tylko tym, że w pudełku były dodatkowo przeciwsłoneczne okulary. Widziałem to na internecie, jak wyglądają te okulary, nie dałbym za nie piątala, no ale wtedy to była edycja kolekcjonerska. Oczywiście to nie jest edycja kolekcjonerska, choć miałem pewną nadzieję, że te okulary były dodawane do każdej edycji, a nie tylko do edycji kolekcjonerskiej. No dobra, zobaczmy, co mamy w środku. W środku dosyć, muszę przyznać, skromnie. Mamy jakąś kartę rejestracyjną, oczywiście niewypełnioną. Chociaż pewnie parę osób się powie, że tak naprawdę to ona była wypełniona, tylko on zmazał albo zakorektorował. Albo też niektórzy powiedzą, wcale nie ma tych big boxów, on je na 3D Studio robi i potem wstawia je po prostu w filmy. Prawdopodobnie wiele z takich osób też się znalazło. Mamy oczywiście instrukcję do gry. Instrukcja, zobaczmy, bo jeszcze jej nie widziałem, ponieważ w wersji Sierra Originals nie było tych elementów. I podobnie jak w latach 90., podobnie seria instrukcja zawiera masę informacji, które rozszerzają wiadomości na temat samej gry. Na przykład mamy informacje na temat każdej postaci, która występuje w grze. I to wydaje mi się dosyć fajne. Mamy na przykład mapkę, gdzie się znajdują poszczególne elementy, które zwiedzimy. To też jest całkiem ciekawe, ponieważ przypominam, akcja dzieje się w Paryżu. Aczkolwiek ostatnio właśnie oglądaliśmy z żoną jakiś film, który dział się w Paryżu i mówię, jeżeli film się dzieje w Paryżu, to nie ma bata, muszą pokazać wieżę Eiffla. Zawsze, gdziekolwiek, jakikolwiek by film się nie dział, zawsze jeżeli się dzieje w Paryżu, muszą pokazać wieżę Eiffla. A tutaj właśnie jest to gra, która zrywa z tą konwencją i pomimo, że akcja dzieje się w Paryżu, wieżę Eiffla nie pokazano. Ok, manual. I oprócz manuala mamy jeszcze płytki. Płytki w opakowaniu zbiorczym. Tak jak mówiłem, gra znajduje się na 4 płytach i tak jak mówiłem wcześniej, gra jest dosyć krótka, można ją szybko skończyć. Słuchajcie, na koniec oczywiście fundamentalne pytanie, czy opłaca się w to dzisiaj grać? Nie opłaca się w to grać. Jest to tytuł, który ma już lata świetności za sobą. Jest to tytuł, który starał się w latach 90. stworzyć coś nowego, mianowicie prawdziwy film interaktywny.
Niestety żadne ze studiów deweloperskich nie poszło w tą stronę, którą starał się przetrzeć Urban Runner. Dziś jest to tytuł całkowicie zapomniany, aczkolwiek można go trafić czasami na Allegro czy na eBayu za parę groszy. Często ludzie po prostu nie wiedzą, co sprzedają. Nie mogę powiedzieć, że gra jest jakoś specjalnie wiele warta, bo prawdopodobnie nie jest. Ona może za parę lat zyska na wartości. Niemniej jednak jest to tytuł, który oferuje troszkę inny gameplay, inną mechanikę gry niż gry, które znaliście do tej pory. I muszę przyznać, że w postaci interaktywnego filmu jest to jedyna gra tego typu, z jaką się spotkałem. Żadna inna gra nie oferowała tego typu mechaniki co Urban Runner. No i może tylko z tego powodu, żeby zobaczyć, jak to wyglądało, warto by było w to zagrać. Dzisiaj oczywiście gra trąci strasznie archaizmami, dziwnym wykonaniem tak naprawdę i grając tą grę miałem wrażenie, że cała gra kosztowała $5 zrobienie tej gry, bo strasznie zalatuje amatorką, szczególnie te sceny z aktorami. Także nie polecam Wam grania w tą grę. Obejrzyjcie gameplaye na moim kanale, jeżeli kogoś bardziej zainteresuje, może sobie jeszcze znaleźć na YouTubie. Niemniej jednak Urban Runner jest właśnie tym tytułem, który starał się w innowacyjny sposób podejść do filmów interaktywnych, a niestety jakoś to zostało dzisiaj zapomniane i mało osób tą grę pamięta i mało osób o tej grze wspomina. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Mom!